Witam Was serdecznie, z tej strony ponownie Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Cofamy się do 1972 lub 4 roku. W tym roku firma Matchbox wydała pierwszy raz model Hawker Hurricane'a Mark II-C. Ja dzisiaj zaprezentuję Wam właśnie tego Hawker Hurricane'a, dokładnie wypraski tego Hawker Hurricane'a, ale wyprodukowanego w późniejszych latach. Ten model ukazał się w 1986 roku ubiegłego stulecia. Wasi ojcowie, ewentualnie dziadkowie, tutaj kieruję te słowa do nastoletnich modelarzy, zapewne sklejali ten model. Tak prezentuje się tak zwana w opakowaniu hokejowym, ze względu na to, że tu jest pudełko hokeisty, wyglądają te pasy jak końcówka kija hokejowego, a dokładnie sama klepka. Troszeczkę inaczej wyglądało pierwotne pudełko, przypominające bardziej Prista, czyli Priesta, którego Wam niedawno prezentowałem, również od firmy Matchbox. I moi mili, tak się prezentuje pudełko. Z tej strony na krawędziach to jest w ogóle model numer PK11 w skali 1,72. Tu mamy na przykład 86 rok tego modelu i to jest jeszcze oryginalny Matchbox, nie przepak Revela. Niestety moje pudełko już tutaj ślady użytkowania ma, ale trochę może o tym samym Hawker Hurricane'ie posłuchajcie. Od kwietnia 1945 roku zaczęła wchodzić właśnie na uzbrojenie RAF wersja Hurricane'a Mark II-C, uzbrojona w 4 działka 20 mm. Mianowicie mówimy o tych działkach. Były to 20 mm działka Hispano. Tutaj nieznacznie zmodyfikowanych skrzydłach w porównaniu do wersji B. Samoloty tych wersji były zdolne do przenoszenia 2 bomb 113 kg, a od końca 1941 roku 2 po 226 kg. Ewentualnie można było podłączyć do nich dodatkowe zbiorniki paliwa o pojemności po 200 litrów. Zmieniło się również zastosowanie maszyn, które zwłaszcza w wersji z działkami, czyli aktualnie o tym mówię, wykonywały zadania myśliwsko-bombowe. Dlatego nazywano te samoloty potocznie Harry-bomberami. Pierwszy raz użyto ich do misji myśliwsko-bombowej nad Francją 30 października 1941 roku. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo łącznie z przebudowanymi egzemplarzami modeli A i B zbudowano 47 011 sztuk samolotów właśnie Hawker Hurricane Mark II-C, co czyniło go najliczniej produkowaną odmianą Hurricane'a. Teraz najwyższa pora chyba zajrzeć już do pudełka. Tak patrzę, z której strony. Tutaj bardzo fajna rzecz jest. Zaraz Wam pokażę. Kiedyś pudełka właśnie były sklejane w ten sposób, a w starszych Hawker Hurricane'ach tutaj był taki trójkącik, okienko, żeby można było spokojnie obejrzeć. No oczywiście mój model już nie ma torebki foliowej. Ma też tutaj zabezpieczoną szybę. No i popatrzcie, tak się prezentuje właśnie model Hawker Hurricane'a w skali 1,72 od firmy Matchbox. Ja mam już kilka Hawker Hurricane'ów właśnie w tej wersji prezentowałem, między innymi bodajże chyba od Zvezdy był, na pewno był od Arma Hobby. Perfekcyjnie wykonany model, w którejś albo na dole, albo na górze po lewej stronie ekranu znajdziecie odnośniki do tych modeli, będziecie mogli sobie obejrzeć.
Ja standardowo zacznę unboxing ten retro admiralski vintage od obejrzenia instrukcji, które były niesamowicie skomplikowane w tamtych latach. Ciężko człowiek mógł cokolwiek wyczytać z nich, a mianowicie, proszę bardzo, i uwaga, tu jest pilocik. To była dla mnie, jako powiedzmy jeszcze nastolatkiem, ale takim młodszym nastolatkiem jak byłem i samolot miał pilocika, wow, to było normalnie majtki przez głowę. Podkolanówki opadały aż z radości. No i mamy kolejne etapy tutaj sklejania. Mamy najpierw pilota, pomalować, fotel, skleić, następnie całe śmigło, wkleić to do wnętrza kadłuba. Dalej posłuchajcie, zwróćcie uwagę, raz, dwa, trzy, cztery, tutaj 5, 6 podwozie. No i na samym końcu montowaliśmy elementy już takie delikatne, łącznie, posłuchajcie, z reflektorem. Tutaj widzimy reflektor wklejane w skrzydło, no i można było wykonać wersję z otwartym podwoziem, jak i również z zamkniętym w pozycji lecącego samolotu. No i tu mamy farbę Hambrola wyszczególnione. Może nie będę tutaj po prostu teraz wszystko czytał. To już i tak jest tak naprawdę nieaktualne. Wiele z tych farb po prostu nie są już produkowane, więc tutaj jedynie tak przybliżę Wam, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, o czym mówię. No i tu mamy właśnie fajnie takie detale, jak pomalować. Mamy te elementy przed wklejeniem, jak trzeba było wtedy to malować. No i na pierwszy ogień idzie ramka. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę, że jest Made in England. Wszystkie linie podziału oczywiście są wklęsłe. Tutaj widzimy jedno ze skrzydeł i tu powinien być, tu mamy miejsca na karabiny, na działka wręcz bym powiedział. Tu jest miejsce właśnie reflektora i zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda montaż. Widzę, że jest montaż, możliwość. Tu mamy osłony kół. Tu mamy anten. Nie, to są do podwozia chyba. Tak. Kolejne takie. Tutaj mamy skrzydła. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Tak, tu mamy to skrzydło, gdzie coś widzę, troszeczkę kamerka nie może coś złapać. O, tu mamy taką przerwę w skrzydle, gdzie wklejamy. Tutaj mamy to drugie skrzydło tej strony i tu sobie wklejamy właśnie reflektor. Zwróćcie uwagę, że te samoloty nie były jakoś niesamowicie zdetalowane. Technologia może jeszcze nie pozwalała na to. No niestety nie mamy tutaj nitowań, żadnych więcej. Kreski podziału, linie podziału nie mamy aż tak zdetalowanego. I tu jak się dobrze przyjrzycie, to zwrócicie uwagę, że widać tu rękę człowieka, szczególnie na tych małych klapach. Więc nie wszystko wykonywała maszyna, niektóre elementy trzeba było poprawić już manualnie na formie. Z drugiej strony tak się prezentuje, czyli były po prostu otwory w jednej połowie, w drugiej stronie były piny, tu raz, dwa, trzy i mamy tak samo, idealnie to się nam składało. Może gdzieniegdzie jakieś szparki powstawały, ale w sensie szparki, że na przykład jak to skrzydło trafiało na tą końcówkę, to tu mogło być troszeczkę. Ale zwróćcie uwagę, jak wyraźne są linie podziału. Teraz ramka druga. Tu mamy elementy kadłuba, kabiny pilota, o ile można tak powiedzieć. Ale proszę bardzo, jeżeli chodzi o kabinę kadłub, to tu z tego co pamiętam był metalowy kadłub, częściowo kryty chyba płótnem. On nie był w 100% metalowy, ale na pewno gdzieś do tej połowy był. Jeżeli się mylę, to bardzo proszę o poprawkę.
bo skrzydła miał na pewno metalowe, tutaj ten przód, ale tył chyba był właśnie kryty jednak płótnem. Jeżeli się mylę, bardzo proszę o poprawienie mnie. Śmigło, koła, druga strona kadłuba. No i tu mamy działka. Tutaj mamy dysze wylotowe, pilocik, fotel pilocika, detale, to jest antena oczywiście. Tu mamy kółko tylne, wlot powietrza od spodu. Tak to kiedyś właśnie wyglądały modele właśnie, które sklejaliśmy, sprawiały nam niesamowitą frajdę te modele. Było to naprawdę coś pięknego. No nie były one tak doprecyzowane jak w tej chwili. Tak się prezentuje szyba, osłona kabiny. Grubość kabiny to Wam już pokazuję. Mniej więcej teraz zobaczycie, nie jest to cienka szybka, ale też nie można powiedzieć, że bardzo, bardzo gruba. No i to musieliśmy niestety malować ręcznie, pędzelkiem. Stąd też niektóre właśnie szyby mają to ożebrowanie, szkielet cały, dość mocno wypukły, żeby po prostu było nam prościej malować właśnie ożebrowanie kabiny. Znaczy szyby, tak? Tu jest kolejny, tu mamy... Gdzieś chyba tu był celownik, z tego co pamiętam, a może się mylę. Ten element to jest właśnie oszklenie reflektora, który znajduje się w skrzydle. No i posłuchajcie, na sam koniec kalkomanie. Oba malowania rafu. Mamy też napisane, że to jest Hawker, że to jest Hurricane. Gdyby ktoś chciał mieć na przykład postawić go na podstawce, to miał od razu napis Hurricane 2C. Co tu jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o malowanie, posłuchajcie, tutaj mamy 87. Eskadra, Night Ops Well 41 rok. A na dole mamy, a to jest taki nocny myśliwiec, wiecie co, tak z tego co sobie kojarzę. A tu mamy, bardzo proszę, trzecia eskadra z roku 41. Dywizjon, przepraszam, składron to jest dywizjon, nie eskadra. To samo tutaj 87. No powiem Wam, że to wszystko naprawdę przepięknie wyglądało kiedyś. Mieliśmy niesamowitą z tego frajdę. Ciekaw jestem, ilu z Was, moich subskrybentów, sklejało ten model. Pewnie takie pokolenie w moim wieku, czyli takie 50 plus minus, sklejaliście i na pewno była to Wasza jedna z perełek w kolekcji. Ja w każdym razie byłem bardzo zadowolony z tych modeli. Ja nie wiem, czy on nie brał też udziału w bitwie o Anglię, bo to były te lata, kiedy była powtórka. No, człowiek tak nie przykłada uwagi, ale już 80 któryś rok to już musiałem przykładać i wiedziałem, że ten model nie brał na pewno udziału w walkach o Wielką Brytanię. W każdym razie dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do lajkowania, subowania. Jeżeli komuś się nie podoba, to niech nie daje łapki w dół, tylko napisze, co mu się nie podoba, czy model, czy ja. W każdym razie łapka w górę Wam się podoba, nie podoba, komentarzyk poproszę. Zachęcam do subowania oczywiście kanału, do kliknięcia w dzwonek, żebyście byli na bieżąco informowani. Oczywiście jeżeli macie też ochotę,
możecie dofinansować mój kanał poprzez Patronite'a, YouTube'a, ewentualnie za pojedynczy film. Jest tam taka ikonka dolara. Zawsze można mnie wesprzeć. Na pewno te pieniądze nie zmarnuję, nie zostaną przelatane przeze mnie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was. Do następnego unboxingu. Cześć!